Piotr Adamek, kosiarka.pl. Witam. Dzisiaj zrobimy sobie taki materiał serwisowy. Prezentowany wertykulator to jest włoski wertykulator, specjalistyczna maszyna. Model S60, 60 cm szerokości roboczej. Silnik Hondy GX200 z pojemnym 100-litrowym koszem. Maszyna do takich zastosowań profesjonalnych. Dzisiaj zrobimy sobie wymianę kasety z nożami uchylnymi do takiej powierzchownej wertykulacji na bardziej agresywną kasetę z nożami stałymi. Ok, do całej czynności będziemy potrzebować de facto klucza z końcówkami nasadowymi 13, 15 i 17 oraz klucz imbusowy trójka. Zaczniemy sobie tutaj od odkręcenia osłony. Tutaj będziemy mieli klucz 15. Okay. Zdejmujemy osłonę. Ok, teraz musimy sobie tutaj ściągnąć śrubę na kole pasowym. Do tego założymy klucz 13. Przytrzymamy to kółko. Odkręcamy sobie tą śrubę. Demontujemy koło pasowe. Musimy tutaj zdjąć tą osłonę, więc tu możemy sobie odblokować pasek. Pamiętamy, że tutaj jest klinek, żeby go czasem nie zgubić. Demontujemy go. Ok, tutaj teraz będziemy zakładać klucz 15, żeby dostać się do pancerza. Podobnie tutaj. W tym momencie możemy sobie podnieść delikatnie do góry maszynę. Jedna śruba. Tutaj będziemy mieli też za chwilę przyjemność zapoznać się z naszym kluczem imbusowym, żeby zdemontować kasetę. Tutaj widać, są takie końcówki z wejściem na klucz imbusowy, trójeczkę. Ok, po tej stronie żeśmy sobie ściągnęli. Teraz pójdziemy sobie w drugą stronę. Tutaj musimy zdjąć osłonę. Mamy tutaj taką osłonę. Ona jest na klucz 13, więc z powrotem zakładamy nasz klucz 13. Delikatnie sobie poluzujemy. Odkręcamy nasze śrubki, jedna za drugą. Okay. Ja sobie tu teraz coś podłożę, żeby mi maszyna nie spadała. Jest całkiem fajnie wyłożona, ale można sobie tutaj coś podłożyć dla pewności. Ok, wracamy do naszego klucza 17. Tu będę sobie lekko podtrzymywał kasetę, żeby mi nie spadła. Już poluzowali. Trochę mi się to śliska, ale nie chcę sobie pokaleczyć palców.
Więc sobie przytrzymam lewą ręką. O, widać, kaseta już się nam troszkę odsunęła. Już jest gotowa do wyjęcia. Proszę bardzo. Ok, więc to jest nasza kaseta z nożami uchylnymi. Więc teraz, tak jak pokazywałem, musimy sobie tutaj w dwóch miejscach poluzować te nakrętki. Dodam tylko, że w nowych maszynach jest to fabrycznie skręcane i może być to troszeczkę tutaj wyżłobione, więc jak będziemy robić to po raz pierwszy, może się nie obyć bez pomocy ściągacza do łożysk. Ja już sobie tutaj te elementy delikatnie szlifowałem, więc jak widać za drugim, trzecim razem już to fajnie schodzi. Podobnie tutaj, czyli delikatnie sobie luzujemy. Tutaj trzeba będzie jeszcze odkręcić taką śrubę, przepraszam, nakrętkę. Z tej strony sobie to poluzujemy. A przełożę sobie na drugą stronę, żeby było wygodniej. Ok. Delikatnie, nawet nie za mocno. Wracamy do naszego klucza 13. W drugą stronę teraz będziemy, znaczy znowu będziemy odkręcać. Ok. Odkręcamy naszą śrubę. Ok, odkładamy sobie w takiej kolejności jak było. Zdejmujemy łożysko. Troszeczkę ciężej idzie, ale poszło. Ok. No i teraz jakby w odwrotnym kierunku, tak? Zakładamy kasetę z nożami stałymi. Teraz uwaga, patrzymy tutaj na zakończenia. Tu po tej stronie musi być nasza końcówka, żeby nam weszło na klin na koło pasowe, tak? Więc to będzie po prawej stronie. Po lewej stronie zakładamy z powrotem łożysko. Wrzucamy z powrotem naszą śrubę. Ok. Ok. No i tutaj trzeba pamiętać, żeby z powrotem zblokować nam tutaj naszym kluczem imbusowym tutaj te nakrętki, jedną i drugą. Delikatnie to dokręcimy. Widać, punkty smarne są tutaj w tym miejscu, więc łatwy mamy dostęp do smarowania tych łożysk. Ok, bierzemy sobie teraz nasze drugie łożysko. Zakładamy je po drugiej stronie. Założone. Skręcamy nasze nakrętki, żeby zblokować łożysko na kasecie. Jedno. Drugie. Ok, teraz musimy założyć z powrotem naszą kasetę. Więc tak, ja sobie założę. Najpierw to trzeba dobrze napasować. Ok. Jak widzicie, ja staram się to pokazywać. Robię to w pojedynkę, żeby pokazać, o przepraszam, tu uderzyłem kolegę, żeby pokazać, że jedna osoba też może, nie? Nam delikatnie wyskoczyło z pancerza. Grunt to dobrze sobie to spasować na początku. Jak sobie to dobrze spasujemy, to nam to później ładnie wejdzie, wchodzi nam to łożysko. Ok, złapaliśmy jedną śrubę. Teraz druga. Pięknie nam weszła. Idziemy na drugą stronę. Jedna śruba. Dobrze sobie
rozpasujemy. Weszło bez problemu. Śruba numer 2. Tutaj delikatnie sobie pomożemy. Trzecia i czwarta. Wracamy do naszej nasadki 17. No i teraz kwestia tego dokręcenia, tak? W całości z wyczuciem, jak z kobietą. Stanowczo, ale delikatnie. I druga strona. Dokręcamy. Jedna. I druga. Ok, tutaj bierzemy nasz klinek, którego mam nadzieję, że nie udało Wam się zgubić. Ustawiamy koło pasowe. To możemy sobie kasety już fajnie tutaj regulować. Więc wkładamy sobie nasz klinek. Cyk. Ustawiamy sobie koło pasowe, żeby mniej więcej pasowało. Ok. Zamykamy. Tak. I teraz bardzo ważna rzecz tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę. Tu idzie pod, tu idzie pod. Teraz kwestia później. Widzicie, jeżeli zrobicie to na samym początku, to później będzie problem z założeniem tego koła do hamowania klockiem hamulcowym, więc to sobie na razie ściągamy. O, teraz widać, że mogę sobie tutaj ten klocek podnieść, więc zakładam sobie tutaj naszą nakładkę do hamowania. Skręcam. Teraz możemy puścić spodem, tak? Już wszystko jest ładnie założone. Wracamy do naszego klucza 13, który jest tutaj. Dokręcamy, przytrzymując od spodu, żeby nam nie jechało. Zakładamy osłonę. To już jest de facto sama kosmetyka, tak? Do dokończenia. Jedna, druga. Trzecia. Tutaj mamy akurat na klucz 15. Przekładamy sobie naszą końcówkę. Ok, raz. Dwa. 3. Idziemy na drugą stronę z kluczem 13. Założymy sobie naszą osłonę. Łożyska. Jak widać, cały proces nie jest jakiś mega skomplikowany. Producent tutaj zadbał o to, żeby laik, tak jak ja, był sobie w stanie z tym poradzić. Żeby ta wymiana kasety była szybka i sprawna. Mimo wszystko, jeżeli powiedzmy będziemy tym urządzeniem pracować usługowo, sugerowałbym kupić sobie dodatkowy zestaw łożysk, że po prostu wyciągamy kasetę z łożyskami, zakładamy kasetę z łożyskami, zaoszczędzamy te 4-5 minut potrzebne na zdjęcie łożyska kasety i założenie na drugą. Proszę bardzo. Nie wiem, ile mi to zajęło czasu, ale jak widać, kaseta przełożona, także mamy założoną kasetę z nożami stałymi. Moim gościem dzisiejszym był ten oto wertykulator Negri S60 HGX65MO. Kosiarka.pl, Piotr Adamek. Pozdrawiam, see you soon.